pamiętam, bo z nim jeszcze pracowałam po wojnie, to byli tacy ludzie jak profesor Maria Bujarska, profesor Jan Kaliak, Edward Serbański, doktor Ciczkiewicz, Hanna Rogolanka i nauczycielki Janina Szulcowa, no i wiele, może już innych, które były mniej mi znane. To oni hartowali nas w czasie tej wojny, dodawali nam siły w przetrwaniu i walczyli o naszą przyszłość. W czasie naszych rozmów na lekcjach mówili nam o tym, jak mamy się zachowywać. Pamiętam, jak mówili, jeżeli wilk chce cię pożreć, uciekaj, nie czekaj. I tak udało nam się przetrwać. Wśród tych portretów, które pamiętam, chciałam teraz wyróżnić właśnie tą moją nauczycielkę, która przychodziła do nas bez imienia i nazwiska. Taki był zwyczaj. Dzieci były bardzo szybko manipulowane i można je było po prostu kupić. Przychodziła skromna, ale pełna werwy, żywiołowa i czasem nawet, nie mówiąc dzień dobry, zaczynała od słów wielkich. Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w rękach naszych ognista szabla lśni, stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów brud. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. I tak, proszę Państwa, nauczyła mnie kochać Mickiewicza, a potem Norwida, a nazywała się Pelagia Cyglan. I Kasia, która tu dzisiaj przedstawiała nam jej postać, no chyba była bardzo podobna. Pelagia Cyganka do pracy była zwerbowana przez nauczycielkę Hannę Rogelankę. Należała do grupy z wykształceniem średnim i była niezwiązana z zawodem nauczycielskim, ale po krótkich kursach dydaktycznych została takim wolontariuszem. Pracę w tajnym nauczaniu podjęła już 1 grudnia 1940 roku i prowadziła je aż do wyzwolenia. Nosiła pseudonim Małgośka. Uczyła języka polskiego, historii, geografii i przyrody. O matematyce to nie bardzo pamiętam, żebyśmy się uczyli, bo te sprawy były dla nas najważniejsze. W powojennym, skróconym roku szkolnym zatrudniona została jako siła pomocnicza w szkole podstawowej nr 5 do września 1945 roku, a potem pracowała w zakładach taboru kolejowego w Ostrowie. Ale to są dopiero wiadomości, które ja uzyskałam po wojnie, kiedy już zostałam sama nauczycielem. Ponieważ z zakończoną lekcją wszystko się skończyło. Myśmy się już nigdy więcej nie zobaczyli. Dzisiaj ta postać jest dla mnie dumą i świętością. Po
wojnie otrzymałam świadectwo, które tutaj mam. Tak? Dzięki niej to świadectwo właśnie otrzymałam za ukończenie klasy 5. Państwowa Komisja Weryfikacyjna dla legalizacji wyników tajnego nauczania w Ostrowie Wielkopolskim. Zaświadczenie. Tomaszewska Łucja, urodzona dnia 16 listopada 1928 roku w Ostrowie, ukończyła w wyniku tajnego nauczania w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 z wynikiem dodatnim 5. klasę szkoły powszechnej 3. stopnia. Na mocy zarządzenia resortu oświaty z dnia 23 sierpnia 1944 roku numer 67 łamane na 2 myślnik SR łamane na 44 zaświadczenie niniejsze jest równoznaczne z normalnym świadectwem szkolnym publicznych szkół powszechnych. Liczba numeru 209. Ostrów dnia 25 kwietnia 1945 roku. Członkowie komisji: magister Jan Mikołajczyk, pani Wajdówna. Przewodniczący Państwowej Komisji Weryfikacyjnej, inspektor szkolny J. Kocot. Pieczątka z orłem, Państwowa Komisja Weryfikacyjna w Ostrowie. I proszę Państwa, co zostało nam dalej? Zostały mi po prostu wspomnienia. Wspomnienia, które oparte są o tę książkę. Proszę Państwa, powstała książka Documenta Occupationis Tonice, czyli dokumenty z czasów okupacji niemieckiej. Książka ta ma 3 tomy i poświęcone są właśnie wspomnieniom robotników polskich. Robotników polskich, zbrodni niemieckiej w Warszawie i tom 3 poświęcony jest życiu młodzieży polskiej pod niemiecką okupacją. Są to wspomnienia z lat 39-45. Właśnie Edward Serwański zebrał nasze wspomnienia, przedtem zainicjował w roku 1945, jak wróciliśmy we wrześniu do szkoły, taki po prostu wypracowania. Zainicjował wypracowania, żeby młodzież polska w kraju Warty, czyli w Wielkopolsce, pisała swoje wspomnienia z czasów II wojny światowej. Te wspomnienia zostały zebrane właśnie przez Edwarda Serwańskiego, ostrowiaka, który mieszkał przy ulicy Raszkowskiej, a urodził się w Niemczech, a równocześnie był w Szarych Szeregach w Ostrowie i zwrócił się do kuratorium poznańskiego, żeby właśnie takie wypracowania w szkole napisać. Tych wypracowań było bardzo dużo. Co w tych wypracowaniach było? Otóż były nasze wspomnienia. Wspomnienia, które pisano bardzo prostym językiem, czasem nieudolnie, bez jakichkolwiek ubarwień, które
wyrażały nasz ból i skargę za to, że straciliśmy 6 lat naszego dzieciństwa i rzucono nas po wojnie od razu w dorosłe życie. Wśród 90 nazwisk, które tutaj są wymienione, jest kilkoro Ostrowiaków. No i między innymi moja osoba. Posłuchajcie, jakie emocje my, młodzi, mieliśmy w czasie wojny. Jak myśmy tą wojnę rozumieli. Ciągle padało pytanie, dlaczego oni na nas plują? Musimy się bać. Rozbijają drzwi domów. Dlaczego zabierają ojca? Stoimy w wodzie, wyrywamy sobie chleb. Śpimy pod murem, przepędzają jak bydło. Zabrali ubrania. I stoimy krzyczą i biją. Wszędzie czarne mundury i brunatne. Ciągle uciekamy, chowamy się, szczękami z zimna. Dlaczego nikt nas nie broni? A co udokumentowali nasi ostroscy uczniowie Gimnazjum Męskiego i Żeńskiego? Nieżyjący już Andrzej Kornaszewski opisał historię przechowania sztandarów 5. drużyny imienia Tomasza Zama i 2. drużyny imienia Henryka Dąbrowskiego. Oto fragment. Sztandary, jak zwykle, wisiały w harcówce, w gmachu gimnazjalnym. Nie było już możliwości wyniesienia ich. Jeden z harcerzy 5. drużyny dostaje się tylnym wejściem do gimnazjum. Otwiera siłą drzwi harcówki. Bierze znajdujące się tam sztandary. Zdejmuje je z drzewców, owija się nimi pod marynarką i wychodzi w chwili, gdy do frontowego wejścia dobijają się Niemcy. Harcerz udaje się przez przyległy ogród do sierocińca, gdzie wspólnie ze starym stróżem wkłada sztandary do blaszanej puszki i zakopuje je w ogrodzie pod osłoną nocy. I dzięki temu czynowi sztandar znów załopotał nad 5. drużyną w obecności całego chówca 3 maja 1945 roku. Wanda Kotlarkówna tak wspomina. Pracuję 12 godzin dziennie w fabryce, odległej od lagrów o blisko 15 kilometrów. Świadomość skutków mojej pracy. Jestem załamana. Planuję sobie ucieczkę. Szykany Lagerführera są nie do zniesienia. Henryk Jakubowski tak opisuje nalot amerykańskich samolotów. Detonacja trwała bez przerwy. Śmiertelne ładunki obracały wszystko w niwecz. Ogromne sztaby żelaza latały w powietrzu jak zapałki. Bóg raczył wysłuchać nasze mowy. Jak okiem sięgnąć, widać było jedną łunę pożaru. Unosiła się spokojnie, leniwie, gęsta czarna powłoka dymu. Z dala słychać płaczliwe wycie syren. Sabina Kotlarkówna wspomina Akademię urządzoną przez ZHP w 1943 roku. W pokoju przeznaczonym na występ widnieje lilijka, krzyż harcerski oraz data 15 sierpnia 1920, Dzień Cudu nad Wisłą. Deklamacje, referaty, śpiewy.
Druk drużynowy, drapieżny orzeł zagaja uroczystość. Na dane hasło rozwijamy sztandar. Stoimy wyprężeni na baczność. Teraz nasza pieśń. Na melodię hymnu III Rzeszy śpiewamy po polsku. W niewoli płyną całe lata. I wreszcie refren. Bo my chcemy wolną Polskę mieć. Proszę Państwa, i tak stały się te nasze wspomnienia wielkim, jednym dokumentem historycznym. Teraz Państwo usłyszą, jak nasi uczniowie pisali poezję wojenną z tych czasów. Alfons Mikołajczyk z Gniezna pisał w obozie przejściowym. Stara wierzba u jeziora toczy swój żałosny głos. Smutny Polak co wieczora śle do matki z wichrem głos. Powiedz wierzbo mej rodzinie, jak nam tutaj ciężko żyć, jak nam tutaj czas upływa, jak ja długo mam tu być. Tu nie widzę ojca, matki, ni uśmiechu siostry mej. Każdy uśmiech tu mi rzadki, bo nie widzę siostry mej. Ciężką pracę tutaj mamy, a jeść mało dają. My do pracy sił nie mamy, a pracować każą nam. Ty płaczesz, dziecino. Ty płaczesz, dziecino, że zgasła na niebie twa gwiazda? A z oczu twych smutne, ach, smutne łzy płyną, a ciężka jak perła jest każda. Ach, nie płacz, dziecino. Ach, nie płacz, ty miła, bo może gwiazdeczka twa świeci, bo może ją tylko mgiełka przysłoniła i blask jej nie może dolecieć. Lecz nie płacz, ja zaraz podążę przez stworze, pozbierać twej gwiazdy okruchy. I może ją jeszcze jedną całość złożę, tylko ty nie trać otuchy. Łucja Dankiewicz. Gwiazdka 1944. Na świerkowej gałązce, w blaszanym kubeczku, lameta czarno-biała z niemieckiej gazety zakołysała się sennie. Ktoś zanucił cichutko. Bóg się rodzi, moc truchleje. I z siennika wyjął okruchy czerstwego chleba. Całował, dzielił. Wrócimy do domu, do kraju. Zapalimy świeczki. Zaśpiewamy głośno kolędę. Mróz malował srebrnymi gwiazdkami małe okienko, a my tulimy się z głodu, strachu i zimna. Ciszę przerywał strażnik, kiedy kroczył wokół baraku rytmicznie. Łucja Dankiewicz, pamiętam. Pamiętam. Szepce stół dębowy, pierwsze twoje kroki wokół mojej nogi. Zabawy w berkach, rozwiane blond włosy. Pamiętam. Ten błysk w oczach, kiedy na tajnej lekcji pisałaś Niemiec z małej litery w bucie przekory. Pamiętam. Dramat czerwcowej nocy, rewizje, krzyki, rzucane książki, zeszyty, kolbę karabinu nad głową twoją. Pamiętam. Wróciłaś z dalekiej podróży. Położyłaś rękę na zranionej płycie i głosem szczęśliwym rzekłaś: zaczynamy nowe życie. Dziękuję bardzo.
odbyło się uroczyste spotkanie w klubie nauczyciela. Oddaliśmy hołd pamięci nauczycielom bohaterom tajnego nauczania w II wojnie światowej. Dzisiaj dołączamy my poezją pamięci. A tu musicie zostać, proszę. Jeszcze raz, Józef Jachimek, profesor Gimnazjum Męskiego. Nauczyciel. Gdy Polskę w złym wrześniu jak zwierza odarto, Tyś tajnie ukradkiem nauczał i krzepił. Przez wrogów ścigany umacniał nadzieją i ileś za Polskę wycierpiał i ginął. Więc wieczna Ci chwała, o nauczycielu. Nie wdarłeś się dotąd na onik pługową i rzadko wzrok rwałeś blaskami orderu. Do koryt kariery nie pchałeś się nigdy i za to Ci chwała, o nauczycielu. Wojciech Bąk, ostrowski poeta. Ja ich znałem. Ja ich znałem. Świadkami te ławki i ściany. Spytajcie korytarzy, schodów i podwórza. I kiedy myślę o nich, kształt ich zgonem zwiany przed oczyma nagle jako z mgły wynurza. To ci sami. Na tablicy czytam imiona znane. Tyle nazwisk, śmierci tyle. I przyjaciół młodości mej z uśmiechem witam i przed zmarłymi ze łzami podziwu skroń chyba. Moje pokolenie zamyka tę wojenną historię. Wasze pokolenie pisze nową, swoją i inną. Ale mądrość moich nauczycieli mówiła i jest zawsze aktualna, że wolność nie jest nam dana na zawsze. O wolność trzeba wciąż walczyć. I niech tak zostanie. Dziękuję. Proszę Państwa, to już teraz poza tym, na pewno jest takie jedno wielkie pytanie. Czy ja się dowiedziałam kiedykolwiek, co się stało po tej lekcji? Lekcja została urwana, niedokończona. Proszę Państwa, ja się już nigdy nie dowiedziałam o tym. Bo jak wróciłam, już nikogo z tych moich znajomych nie znalazłam. Była nauczycielka, ale z nią spotkałam się dopiero w momencie, kiedy sama zaczęłam uczyć. I dzisiaj wspominam to jako przygodę w cudzysłowie wojenną. To już tak na koniec. Dziękuję serdecznie. Zapraszam młodych. Zapraszam. Czy jest Pan Wojciech Kałuża? Pani wspomnienia Pani uczniowie 4. liceum ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina, mianowicie Kinga Nadolska, Andrzej Kazma, Pan Wojtek Kałuża, polonista. Proszę Państwa, właściwie trudno
trudno znaleźć odpowiednie słowa, które by moją wdzięczność wyraziły za to, że Pani Lucja dała się namówić, a trochę to trwało, aby właśnie tutaj w Forum Synagoga wspominać. Ta pamięć zdarzeń, których była świadkiem, nie tylko jej zajmowała myśli, ale także pozostała w nas. Każdy te zdarzenia, wspomnienia przefiltruje przez własną wrażliwość. Myślę, że nie możemy o tym zapominać, co działo się już tyle dziesiątek lat temu, a świat nadal jest niespokojny. Nie wiemy, czego my młodsi będziemy uczyli jeszcze młodszych od nas. Obyśmy mogli tylko wspomnieć